Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Co dalej na ropie naftowej po OPEC+. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Co dalej na ropie naftowej po OPEC+. Wczoraj bardzo ciekawym wydarzeniem była decyzja OPEC Plus o tym, jaka ma być produkcja od listopada ropy naftowej i okazało się, że OPEC Plus obniżył produkcję ropy naftowej o 2 miliony baryłek dziennie. To jest największe cięcie od 2020 roku i to jest bardzo ciekawe, co się dzieje. OPEC Plus mówi o tym, że chce podnieść cenę ropy naftowej i to jest oczywiście, stoi w sprzeczności z tym, jakie są cele tutaj Europy Zachodniej, żeby obniżać inflację poprzez ten czynnik, jakim jest ropa naftowa, który wpływa na ceny paliw i różnego rodzaju innych później produktów, więc to jest bardzo ciekawa kolejny puzzle w międzynarodowej rozgrywce geopolitycznej, że OPEC Plus nie chce ściąć ceny ropy naftowej tak nisko, żeby doprowadzić do ulgi na inflacji w krajach Europy Zachodniej. Czy to jest dobre posunięcie i jakie będą jego konsekwencje, reperkusje? Za chwilę będziemy o tym mówić. Natomiast jak widzimy, krótkoterminowe konsekwencje tego na rynku ropy naftowej nie są jakieś specjalne duże. Ropa naftowa co prawda jest pod wpływem większej zmienności. Wczorajsza sesja była wzrostowa, ale jakoś dzisiaj rano nie widać kontynuacji tendencji wzrostowej i myślę, że w takiej sytuacji warto o tym pamiętać. Wczorajsza sesja jednak doprowadziła do przełamania 3-miesięcznej linii trendu spadkowego i być może ropa WTI będzie testowała wkrótce i będzie się zbliżała do linii szyi formacji podwójny szczyt, która jest w rejonie $93. Tak wygląda to z analizy technicznej, która sygnalizuje nam właśnie takie zachowanie i pewnego rodzaju ruch powrotny, jeżeli popyt na ryzyko w ujęciu globalnym będzie kontynuował swój ruch. Natomiast jeżeli popatrzymy na wykres tygodniowy, to widzimy, że kształt świecy tygodniowej bardzo ładnie zaczyna pokazywać odbicie od swojej średniej, bardzo długoterminowej i w takiej sytuacji poza ruchem powrotnym do linii szyi formacji podwójny szczyt, prawdopodobnie będziemy świadkami także ruchu powrotnego do linii trendu wzrostowego dwuletniej historii, która została przełamana na początku września i wkrótce się okaże, czy rzeczywiście mamy do czynienia tylko i wyłącznie z krótkoterminową jakąś taką impulsem wzrostowym, czy to jest zwiastun czegoś długoterminowego, jakimś większym impulsie wzrostowym. Moim zdaniem największy wniosek, jaki płynie z tego wczorajszego wydarzenia, jest taki, że OPEC Plus nie chce pozwolić na to, żeby inflacja w Europie Zachodniej spadła i zobaczymy, czy to naprawdę jest jakiś element międzynarodowej rozgrywki między Rosją a tymi wszystkimi, którzy weryfikują międzynarodowy ład, a Europą Zachodnią i przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi. A jak rynek opcyjny, czyli ci, którzy dokonują pewnego rodzaju zabezpieczeń, spekulacji na długi termin, jak tutaj widzą, to może się wydarzyć na ropie naftowej na przestrzeni następnego roku. I co tutaj widzimy, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego przeważa popyt na opcje put, czyli opcje, które pozwalają spekulować na spadki albo się zabezpieczyć przed spadkami. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ tutaj zmienność pokazuje, że ma swoje ekstremum mniej więcej na przełomie tego i przyszłego roku, czyli tak jakby rynek tutaj dyskontował, że czwarty kwartał będzie bardzo zmienny dla rynku ropy naftowej, że będzie bardzo dużo ruchu, dużo zmienności, będzie wielka amplituda wahań i prawdopodobnie, że będzie tendencja spadkowa. Tak wygląda z tego, co obserwujemy na tym wykresie, więc jestem ale to bardzo ciekawy, czy to się sprawdzi, czy te wskazania ropy naftowej się sprawdzą. I jeszcze raz podkreślam, uśmiechy opcyjne
pokazują przeważanie siły i ceny opcji put, czyli że większy jest popyt na opcje, które pozwalają spekulować na spadki, bądź też pozwalają zabezpieczać się przed spadkami ropy naftowej. I kolejne ciekawe wykresy to jest korelacja między zachowaniem ropy naftowej a najważniejszymi innymi instrumentami finansowymi. Znalazłem te najbardziej skrajne. Okazuje się, że najbardziej skrajna pozytywna to jest teraz względem waluty australijskiej, Australia do dolara, względem tej pary walutowej wynosi ona plus 0,653 i wygląda na to, że oznacza to historyczne takie zachowanie, które pokazywało, że jeżeli ropa naftowa drożeje, to prawdopodobnie także Australia do dolara, ta para będzie kontynuowała tendencję wzrostową i odwrotnie, jeżeli para Australia do dolara będzie kontynuowała tendencję spadkową, to ropa naftowa będzie spadać. Tak wynika z tej korelacji. Przede wszystkim jest to korelacja między zachowaniem Australii na całym swoim indeksie i oczywiście wpływ amerykańskiego dolara. Jak wiemy, kiedy amerykański dolar się umacnia, nie jest dobry czas na rynek surowcowy i ten wykres dobitnie to pokazuje. To jest wykres od 2016 roku. A jaka jest skrajnie ujemna korelacja? Oczywiście także względem pary walutowej. Dolar do Kanady wynosi minus 0,69. Jest także ona bardzo blisko poziomów historycznych minimów, a to oznacza, że jeżeli ropa naftowa zaczyna rosnąć, występuje presja na to, żeby kupowana była waluta kanadyjska i odwrotnie, jeżeli ropa naftowa w takim wypadku spada, to w takim wypadku mamy do czynienia także z presją, żeby sprzedawać kanadyjską walutę, więc nie bez powodu waluty typu Australia, Nowa Zelandia i Kanada są nazywane walutami surowcowymi. Jeszcze dodatkowo należy brać wtedy pod uwagę norweską koronę oraz rand południowoafrykański. Te waluty tworzą tak zwany zbiór walut surowcowych i widzimy, że korelacja, powiązanie między tymi rynkami jest bardzo, bardzo znaczące i silne. No i oczywiście ten wykres, który pokazuje, jak zachowuje się inflacja w Stanach Zjednoczonych względem zachowania ropy naftowej. Dlatego ja bardzo często mówię o tym, że ropa naftowa to jest wskaźnik wyprzedzający procesy inflacyjne. Jeżeli ropa naftowa w takim wypadku spada, to mamy do czynienia z presją na to, żeby inflacja także spadała. Te powiązanie w tym roku jest niezwykle silne, jest praktycznie 1 do 1. No i oczywiście to, że ropa naftowa wczoraj podrosła z powodu tego cięcia produkcji ropy naftowej, to jest oczywiście tak jakby cios wymierzony w Amerykanów. OPEC Plus działa przeciwko temu, żeby ropa naftowa była jak na najniższych poziomach, bo pamiętamy, że za miesiąc dokładnie są wybory w Stanach Zjednoczonych i amerykańskim władzom zależy na tym, żeby cena baryłki, cena galonu benzyny na stacjach benzynowych w tym czasie była jak najniższa, a ta decyzja, która była wczoraj podjęta, nie pomaga temu, żeby taka właśnie decyzja, żeby takie właśnie ceny benzyny na stacjach benzynowych na początku listopada były w Stanach Zjednoczonych. Co dalej? Jestem bardzo ciekawy, natomiast ewidentnie widać, że średnia miesięczna dla ropy naftowej na koniec tego miesiąca była niższa niż na koniec sierpnia, więc prawdopodobnie inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych także będzie spadać, będzie osiągała niższe poziomy niż obserwowaliśmy to w ostatnich miesiącach. Być może będzie to najniższy poziom inflacyjny od początku wojny na Ukrainie. Więc ropa naftowa zachowuje się bardzo ciekawie. Zobaczymy pod względem technicznym, jak to będzie się zachowało, czy będzie ruch powrotny i czy rynek opcyjny ma rację, który mówi, że bez względu na to, jaki jest termin wygasania instrumentu pochodnego, inwestorzy, którzy mają bardzo duży kapitał, faworyzują opcję put, czyli opcję na spadki. Na rynku surowcowym patrzmy także na zachowanie miedzi, która testuje najszybszą linię trendu spadkowego, która została wcześniej potwierdzona, więc rynek będzie musiał wkrótce naprawdę wybrać. Albo ją przebija, albo rusza się znowu w dół. Mamy spadkowe odbicie. Jest to bardzo ściśle, prawdopodobnie będzie to bardzo ściśle powiązane z zachowaniem globalnego popytu na ryzyko, więc ale to bardzo intensywnie oczekujmy, co się wtedy wydarzy na popycie na ryzyko. I jeżeli jesteśmy oczywiście na rynkach międzynarodowych, to patrzymy przede wszystkim na zachowanie amerykańskich obligacji.
a wczoraj rentowność lekko wzrosła, zbliżyliśmy się nawet do poziomu 3,80%, ale jak później zobaczymy na indeksach giełdowych, może ten przypadek, to zachowanie nie mieć większego znaczenia ze względu na to, że rynek żyje teraz tym, co się jutro wydarzy, a jutro będziemy świadkami danych danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, które mają potężne znaczenie dla oceny przede wszystkim decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych i oczywiście generalnej kondycji gospodarki i dopiero moim zdaniem po tej decyzji rynek sobie przypomni, jakie są poziomy amerykańskich obligacji. Natomiast warto zwrócić uwagę, że te rentowności znowu rosną. Bardzo podobnie zachowały się niemieckie obligacje. Także rentowność wróciła na poziom 2%. Teoretycznie powinno być to negatywne dla indeksów giełdowych, ale one teraz żyją danymi z rynku pracy, a dzisiaj poznamy cotygodniowy raport z rynku pracy i jeżeli on nie będzie kontynuował tendencji wzrostowej, to oczywiście będzie pozytywnie odebrany dla ryzyka. Natomiast z ciekawostek warto cały czas teraz patrzeć także na zachowanie franka szwajcarskiego względem tego, jakie jest teraz zachowanie włoskich papierów, włoskich rentowności, ponieważ jeżeli okazuje się, że ta rentowność między frankiem szwajcarskim a zachowaniem rentowności obligacji jest dodatnia korelacja. Wniosek jest taki, że frank szwajcarski jest wtedy wykorzystywany jako waluta, która ma przynieść nam bezpieczeństwo, safe haven, więc bądźmy bardzo czujni, ponieważ korelacja stała się w tym wypadku bardzo korzystna dla tych, którzy mówią o tym, że będziemy świadkami wkrótce jakichś perturbacji na włoskich papierach i to moim zdaniem ma duże znaczenie. Jeżeli jesteśmy przy rynku stóp procentowych, to historyczne dane pokazują, że spike indeksu VIX, czyli indeksu strachu, jak to się mówi na indeksach giełdowych, ma swoją kulminację nad poziomem 40 w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimiś kryzysami, bardzo mocnymi tąpnięciami, szczytem recesji bądź też jakiejś mocnej fali wyprzedaży. Na chwilę obecną ten wskaźnik jest oddalony od tego poziomu 40 i bardzo często zbiega się to z obniżkami stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, więc gdyby doszło do wybicia tego wskaźniku VIX nad poziom 40, to spodziewajmy się także, że Fed zacznie mówić o obniżkach stóp procentowych. Jestem ciekawy, czy rzeczywiście faktycznie tak się stanie. I teraz rynek ryzyka. Wczorajsza sesja przyniosła moim zdaniem pozytywne zakończenie, pomimo tego, że mieliśmy raczej neutralne poziomy względem tych, które obserwowaliśmy dzień wcześniej, a to moim zdaniem sygnalizuje właśnie wyczekiwanie na to, co się pojawi jutro, czyli jakie będą dane z rynku pracy. Indeksy giełdowe w Japonii rosną, wybijamy się i rynek sygnalizuje, że popyt na ryzyko dzisiaj rano ma ochotę na atak. Być może indeksy giełdowe w Europie spróbują ruchu w górę, ale moim zdaniem będą jednak spokojnie czekały na to, co się jutro wydarzy, czyli na dane z rynku pracy o godzinie 14:30. Jeżeli popatrzymy na Bitcoina, to jest on bardzo bliski wybicia nad linię szyi kilkutygodniowej formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową i być może będziemy wkrótce także atakować roczną linię trendu spadkowego, która jest w rejonie $21,000. Natomiast moim zdaniem najważniejsze przesłanie Bitcoina jest takie, że wspiera on popyt na ryzyko widoczny na indeksach giełdowych. Jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, to także amerykański dolar jest dla nas bardzo ciekawy. Udaje się wrócić na poziom 0,99. To jest dobra wiadomość, popyt na ryzyko powinien atakować. Więc spodziewajmy się dalszego ruchu w górę, przynajmniej prób ataku na parytet, ale oczywiście o losach tego poziomu zadecydują także dane z rynku pracy, które poznamy jutro. Na rynku walutowym widzimy stabilizację na parach związanych z jenem. Już mówiłem, że jedyny sukces na razie tego, że mieliśmy do czynienia z interwencją Banku Japonii jest to, że bardzo mocno zmienność zamiera. Natomiast na razie względem amerykańskiego dolara jen japoński się nie umacnia, co moim zdaniem było jednym z celów tej interwencji. Na rynku walutowym patrzmy także na funta brytyjskiego, który stara się wrócić nad poziom 0,87. Ten poziom jest ważny ze względu na to, że to są poziomy tak jakby linii szyi formacji odwracającej tendencję spadkową na wzrostową, oś symetrii także horyzontu cenowego, więc
Każde pozostawanie nad poziomem 0,87 sprzyja temu, żeby funt brytyjski był sprzedawany, a każdy spadek poniżej poziomu 0,87 sprawia, że rośnie szansa na umocnienie funta brytyjskiego, więc jesteśmy dokładnie na tym poziomie, więc rynek będzie musiał wkrótce także podjąć decyzję, w którą stronę ruszy, natomiast bliskość tego poziomu oznacza, że rynek funta brytyjskiego jest blisko poziomów związanych z szumem. No i teraz czas na polskie aktywa. Wczoraj doszło do decyzji w RPP w sprawie stóp procentowej, komunikatu po decyzji, a dzisiaj o godzinie 15 mamy konferencję prasową prezesa Glapińskiego, która ma także duże znaczenie. Rynek w pierwszej kolejności praktycznie nie przejął się tym, że nie było żadnej decyzji RPP w sprawie podwyżki stóp procentowych. Rynek spodziewał się 25-punktowej podwyżki stóp procentowych, ale jej nie dostał. Natomiast obserwowaliśmy wczoraj powielenie zachowania polskich obligacji względem tego, co było na amerykańskich czy też niemieckich papierach, a złoty dołączył się do tendencji osłabienia krajowej waluty w sytuacji, kiedy euro-dolar próbował mocno spaść poniżej poziomu 0,99. Jak widzimy, powrót nad poziom 0,99 powoduje także presję na umocnienie krajowej waluty. Wniosek jest taki, że słowa prezesa Glapińskiego, decyzje RPP, jakieś inne wydarzenia praktycznie nie mają żadnego znaczenia dla rynku krajowej waluty. Liczy się tylko i wyłącznie globalny przepływ kapitału związany z ruchem na euro-dolarze, czyli na amerykańskim dolarze. Jeżeli po jutrzejszych informacjach i danych z rynku pracy amerykański dolar zacznie się osłabiać dalej, to złoty się umocni. A jeżeli będzie się amerykański dolar jutro po decyzji RPP, po danych z rynku pracy będzie się umacniał, no to złoty zacznie się osłabiać znowu. I taka to jest korelacja, to jest główny czynnik, który powoduje teraz ruchy na rynku złotego, czy euro złotego, czy też dolar złotego. A lokalna specyfika dolar złotego pokazuje nam, że potwierdzona została najszybsza linia trendu wzrostowego, czyli poziom okolic 4,80 rośnie na znaczeniu jako punkt odniesienia. No i wczorajsza giełda papierów wartościowych, która próbowała dyskontować spadki na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, dała także nam odbicie od linii trendu spadkowego, ale warszawska giełda została chwycona na tym, że indeks giełdowy na Wall Street tworzył swoje minima dobowe, intradayowe i tak zostaliśmy tutaj z zamknięciem dnia, więc spodziewam się dzisiaj wzrostowego odbicia i znowu próby atakowania tej linii trendu spadkowego z wyczekiwaniem na to, co się jutro wydarzy, ponieważ nie spodziewam się, żeby dzisiaj słowa prezesa Glapińskiego w jakiś sposób doprowadziły do ruchu na polskiej giełdzie, ponieważ także warszawska giełda podlega pod wpływ tego, co się dzieje na globalnych przepływach finansowych, więc amerykański dolar także tutaj wpłynie na to, co będzie się działo na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Nie żadne czynniki krajowe, które nie mają praktycznie żadnego znaczenia już od 10 lat. Polska polityka, wydarzenia lokalne nie mają żadnego znaczenia i wpływu na wycenę polskich aktywów na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Także zobaczymy, zapowiada się bardzo ciekawa sesja o godzinie 15 dla polskich krajowych aktywów, a dla Europy i świata wygląda na to, że będziemy wyczekiwać na to, jakie będą jutro dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.